Wpadł mi w ręce test dla Skody Kodiaq plugin wykonany za pomocą aplikacji Avilo. Wydaje się, że jest to metoda, która jest uznawana w Europie, przynajmniej jeśli chodzi o możliwość sprawdzenia kondycji baterii przed zakupem samochodu, po to, żeby szybko przetestować, czy bateria nie jest zajechana. Tak wygląda oryginalny certyfikat. Usunąłem stąd dane wrażliwe, także proszę się nie denerwować. Jak widać, test został wykonany dla Skody Kodiaq iV z przebiegiem 20 000 kilometrów. Został wykonany dosłownie dzisiaj i dostałem ten materiał od kolegi, który mieszka w Rumunii i ma taki sam samochód i dzieli się ze mną sporą ilością ciekawych informacji. Postaram się teraz przejść przez wszystkie te okna krok po kroku, żeby wytłumaczyć, o co tu chodzi, bo język jest rumuński, więc spróbuję to wszystko przetłumaczyć po trochu. To, co widać tutaj po lewej stronie, to jest główny wynik oceny tej baterii. Jak widać, ma ona 101,4%. De facto oznacza to, że bateria jest w lepszym stanie niż ta, która jest oficjalnie zadeklarowana przez producenta. I to, co widać tutaj po prawej stronie, to jest wynik w postaci takiego histogramu, gdzie w tej części jest napisane, że wynik jest powyżej średniej, jeśli chodzi o podobne samochody. W dalszej części widzimy tutaj po lewej stronie jakby procedurę weryfikacji, co było sprawdzone, więc oczywiście był sprawdzony system BMS, zarządzania baterią, czujnik prądu, czujnik temperatury, czujnik napięcia ogniw i oczywiście czy była prawidłowa komunikacja z pojazdem. No i tutaj jest taki ogólny certyfikat, który jest podany, że na podstawie szczegółowej diagnostyki przeprowadzonej tym testem uzyskano informację na temat baterii, że jest ona w bardzo dobrym stanie. Jeśli chodzi o elementy szczegółowe, to tutaj widzimy, że tu są zadeklarowane wartości, które osiągnęliśmy w teście, to są te na niebiesko, natomiast to, co widać na dole, to jest to, co jest zadeklarowane przez producenta w nowym samochodzie, także jak widać, pojętość brutto jest nieco zawyżona w stosunku do rzeczywistości i takie sytuacje oczywiście mogą się zdarzyć. Podobnie jest zresztą z zasięgiem, który jak widać jest tutaj zadeklarowany jako nowy, tu jest minimalnie większy, więc można przyjąć, że bateria nie straciła na żywotności. No tutaj jest taki prosty protokół, który pokazuje, że po podpięciu tego urządzenia Avilo do samochodu on przechodzi poszczególne elementy, takie jak zrobienie testu flash, pozyskanie danych, wykrycie pojazdu, pozyskanie danych, analiza danych i te wszystkie elementy tutaj zostały przeprowadzone, podobnie jak tutaj w dalszej części. Tutaj w tej sekcji BMS widać, w jakim stanie była bateria. W trakcie badania miała poziom 75% i również mamy tą bardzo ważną informację, czyli jakby zdrowie tej baterii oceniane na poziomie 99%. Dodatkowo z ciekawych rzeczy tutaj jest informacja na temat temperatury baterii w trakcie badania, również wartości minimalnych, maksymalnych, jest oczywiście delta. No i to, co jest bardzo ciekawe, to są napięcia na poszczególnych ogniwach i to, co tutaj mamy w tym miejscu, tą wartość, to jest napięcie na całym pakiecie i oczywiście informacja o prądzie w trakcie testu. W tej części mamy dokładnie rozrysowane i rozpisane napięcia na każdej celi. Jest jak widać 96 w tym samochodzie i jak widzimy tutaj średnia wartość mieści się w tym poziomie 3,992 napięcia na każdej celi. Tu też ładnie można zobaczyć różnice między celami w poszczególnych miejscach. Tutaj pojedyncze, na przykład tutaj jakaś cela minimalnie odchodzi od tej wartości średniej, tak, to widać za pomocą natężenia kolorów, ale generalnie wszystko jest na zielono. No i ostatni komunikat, który tu się pojawia, podaje nam informację, że obliczona kondycja baterii jest powyżej 100%, oznacza, że tak naprawdę bateria może magazynować więcej energii niż dla przeciętnego samochodu z tego samego segmentu. I teraz trzeba sobie postawić jasne pytanie, czy ten test jest obiektywny, czy może taka sytuacja nastąpić. No więc wydaje mi się, że przynajmniej tak na spokojnie patrząc, rzeczywiście niektóre auta fabryczne mają trochę więcej pojemności niż te katalogowe, więc chociażby z tego względu ta wartość mogła być lekko zawyżona. Więc to nie jest tak, że bateria się cudownie rozmnożyła. Możemy też stwierdzić, że być może ten egzemplarz, który był badany, rzeczywiście trafił
w jakąś górną część rozrzutu napięć na tych bateriach, więc to też może być przyczyna. Ale jeszcze z takich informacji, które miałem od właściciela, to, że nie trzyma on ładowanej baterii na 100%, absolutnie. Nigdy nie trzyma jej w niskim stopniu naładowania, rzadko ładuje bardzo szybką ładowarką i po prostu bateria zestarzała się bardzo minimalnie chemicznie, w związku z czym ten wynik ma bardzo dobry. Na pewno należy mieć też na względzie to, że ta baza tej firmy Avilo oczywiście jest kalibrowana na jakimś zestawie samochodów, więc może być taka sytuacja, że ten zestaw samochodów, na których ta baza jest zbudowana, ma troszeczkę zaniżoną średnią, i stąd też być może ten bardzo dobry wynik. Nie zmienia to postaci rzeczy, uważam, że ten wynik jest naprawdę bardzo dobry, jeśli chodzi o informację, jaka może być przekazana do właścicieli Skody Kodiaq i-Wi.